Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Vocal Coach Reaction. Dziś przed nami kolejna odsłona świetnego, rewelacyjnego wokalisty Dimash. Wiele osób prosiło o utwory właśnie tego wokalisty i jestem pewna, że jest to dopiero początek mojej przygody właśnie z tym artystą. Dziś przed nami utwór Sinful Passion. Jeśli jesteś zainteresowany tym utworem i moją reakcją, a także analizą na ten utwór, zapraszam Cię, abyś został ze mną do dalszej części tego nagrania. Zaczynamy! Dziękuję Wam kochani za wszystkie komentarze, za wszystkie reakcje, świetne podpowiedzi, świetne wskazówki, które otrzymałam od Was. Postaram się jak najlepiej prowadzić te filmy, a także wykonywać dla Was analizy i reakcje na właśnie dobrych, świetnych wokalistów. Dziś przed nami Dimash w utworze Sinful Passion. Mnóstwo osób o ten utwór właśnie prosiło, więc będę chciała, abyśmy wspólnie razem przeżyli coś wyjątkowego właśnie z tym artystą. Nie ukrywam, że strasznie korciło mnie, aby włączyć dany utwór i posłuchać, ale wiem, że te reakcje powinny być nieudawane, więc po raz pierwszy słucham tego utworu. Naprawdę nie mam pojęcia, co się zdarzy, ale wiem, że wszyscy bardzo, bardzo mocno go polecaliście, więc zaczynamy. Będę starała się przeprowadzić analizę utworu już teraz na końcu nagrania. Mam nadzieję, że wszystko fajnie sobie razem przeanalizujemy. Zaczynamy! Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Ale niskie dźwięki, wspaniałe, super. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна. Но в стуже сердце озарила, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в мгле и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Bardzo duża selektywność dźwięku. Ночь замкнула ресницы, и вокруг тишина. Dużo szeptu, intymności. Забыты звуки, руки, лица. Не нужна только ты одна. Околдован тобою. Całkiem inny charakter. Выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Kochani, w tym momencie zrobimy maluteńką przerwę. Tak szybciutko, bardzo dużo dźwięku, który jest oparty na właśnie formantach, na brzmieniu dźwięków.
na tym, że ten głos jest całkowicie osadzony w krtani. Wszystko jest bardzo selektywnie prowadzone, wszystko jest różnicowane. Tutaj jest mistrzowska, dosłownie mistrzowska praca dynamiki. Poziom cicho, głośno i to, co reprezentuje Dimash w tym utworze. Ja nawet nie musiałabym słuchać wysokich dźwięków, te niskie dźwięki już po prostu mnie pozamiatały w tym momencie. Jest rewelacyjnie i chciałabym, abyśmy też mieli świadomość tego, że Dimash rewelacyjnie prowadzi frazy. Tutaj nie ma rzeczy, które się gdzieś urywają, które są bez znaczenia. Samo prowadzenie fraz i tego, jak utwór wybrzmiewa, jak opowiada całą historię, jest zdecydowanie niesamowicie mocną stroną właśnie tego wokalisty. Wprowadza czasami brzmienie takie piaskowe, gdzie słyszymy bardzo dużo powietrza. Wprowadza również brzmienie całkowicie oparte na a. Nie ma tutaj dźwięku, który jest bardzo malutki. I jest pełna dynamika, pełna kolorystyka barw już na samych niskich dźwiękach, więc to jest naprawdę coś wyjątkowego. I teraz, kochani, troszeczkę cofniemy i przechodzimy do dalszej części tego utworu. Na razie same niskie dźwięki moim zdaniem już świadczą o tym, że ten utwór może być wyjątkowy. Zobaczymy, co dzieje się dalej. Jestem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem. Troszeczkę cofniemy. 3:05. Мир только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в огне и в ненастье. Дай мне. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Bardzo stabilna postawa ciała w trakcie właśnie prowadzenia wysokich dźwięków. Cały czas różna żuchwa. Dziś się przygotowałam. Mam ze sobą chusteczki. Wiedziałam, że coś takiego może się zdarzyć. Okej. Świetne glissando, świetne przejście po prostu z techniki klasycznej od razu do techniki rozrywkowej. Tutaj jest po prostu pełen wachlarz tego wszystkiego. Jest opera, jest rozrywka, jest trochę nawet popu. Po prostu jest pełna świadomość tego, jak wystarczy lekko ustawić aparat, żeby całkowicie inaczej to brzmiało. Słychać, że Dimash jest kształcony klasycznie i tutaj bardzo dużo wpływów właśnie z tego tytułu widzimy, wpływów wokalnych. Natomiast nie przeszkadza mu to, aby pokonywać całkowicie wszystkie bariery, jeśli chodzi o
pełen zakres dźwięków i melizmaty, ozdobniki, które są prowadzone na jednej samogłosce z niesamowicie szybkim przebiegiem. Tutaj nie ma rzeczy, że on się zastanawia, że tutaj możemy wrzucić taki ozdobnik. To jest mega szybko zrobione, co świadczy o bardzo, bardzo stabilnie ustawionej krtani, o bardzo stabilnie pracujących fałdach głosowych i bardzo małym ciśnieniu, ponieważ im większe ciśnienie, tym trudniej jest nam dany dźwięk wprowadzić na jakąś konkretną wysokość i tutaj jest ciśnienie, które Dimash jakby proponuje nam i pokazuje w tych dźwiękach, jest perfekcyjnie po prostu dobrane do wszystkich możliwych przebiegów. Im wyżej, tym powinniśmy mieć mniejsze ciśnienie, a tutaj patrząc na niego, ja mam wrażenie, że on w ogóle po prostu... Ja nie wiem, że to jest jakoś... że to nie jest to realne, po prostu, bo chyba nikt tak oprócz niego nie śpiewa. To jest po prostu niesamowite, co on tutaj zrobił. Idziemy dalej, po prostu idziemy dalej, bo brakuje mi słów, jest ciężko w ogóle ocenić tak rewelacyjnego wokalistę, jest ciężko w ogóle dyskutować na temat jego techniki, która jest doskonała. Troszeczkę cofniemy. Fanów, którzy przychodzą z kwiatami. W dużym skrócie, kochani, po prostu to jak Dimash prowadzi piosenkę, jak prowadzi utwór, jak opowiada historię, wprowadza w klimat, kiedy zamykając oczy ma się wrażenie, że nie wiem, zamknęłam oczy i nie jestem już w swoim pokoju, a jestem właśnie w jakiejś... jestem w wielkiej sali po prostu teatralnej, w wielkiej filharmonii, gdzie nie istnieje nic oprócz Dimasha, muzyki i historii, którą on opowiada. Ta historia, którą opowiada Dimash, zazwyczaj dotyka dosłownie w głębi serca. I dalej czuję niedosyt, bo po prostu w tym momencie chciałabym obejrzeć wszystkie jego po prostu utwory, ale wiem, że chciałabym przeżyć te reakcje razem z Wami, więc utwór Sinful Passion jest również dopiero początkiem. Prowadzenie frazy, bardzo selektywne dotykanie dźwięków, bardzo wiele dźwięków opartych typowo na mowie, bardzo wiele płynnego przejścia glissando, które świadczy o tym, że ciśnienie za każdym razem w całym ciele jest ustabilizowane i wyrównane przede wszystkim. Za każdym razem, kiedy Dimash śpiewa przejścia właśnie glissandowe od najniższych do najwyższych dźwięków, jest ustawione stabilnie, ale nie jest zablokowany, czyli pozwala na stabilną pracę ciała, co sprawia, że mimo wszystko ciśnienie również się pozycjonuje w trakcie właśnie wykonywania danego dźwięku. No powiem szczerze, przejścia z klasyki na pełen mix, gdzie mnóstwo wokalistów po prostu przy tym wysiada, no to jest coś, co sprawia, że będę chyba robić zdecydowanie więcej reakcji na tego wokalistę i czuję duży niedosyt, także kochani, dziękuję za wszystkie świetne komentarze, bo ten wokalista jest warty największej publiczności na świecie. Wiem, że ma fanów na całym świecie. Już prawie się popłakałam, więc dziękuję Wam za to, bo jest coś wspaniałego w jego wykonaniach i z niecierpliwością czekam, kiedy będę mogła zrobić kolejną reakcję właśnie na tego wokalistę. Jest rewelacyjny, po prostu brak mi słów, także kochani, dziękuję. Jeśli podobała Wam się ta reakcja, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej
na temat właśnie tego wokalisty. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do śledzenia również kanału Dimasza i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli jesteś również zainteresowany treningiem głosu, a także rozwijaniem swojego głosu pod moją opieką, zapoznaj się z opisem w linkach poniżej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa!